Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego rankingu z Total War Warhammer 3, ranking jednostek Wielki Kataj. Jeśli chodzi o Kataj, będziemy oczywiście oceniać tak jak ocenialiśmy wcześniejsze rankingi, patrzymy na użyteczność jednostek, na statystyki jednostki, na pewno na użyteczność, na pewno na mid game, late game, początek gry, kiedy też możemy zwerbować tą jednostkę, czy utrzymanie tej jednostki powiedzmy jest bardzo drastyczne czy nie. I omówimy też na sam koniec armię, jakie najlepiej sobie gdzieś tam układać, na przykład na początku gry, w środkowym etapie gry i na końcowym etapie gry. Dodatkowo co? No omówię tam jakieś fajne dodatkowe takie ukryte tipy, może się wam przydadzą, więc zaczynajmy. Jeśli chodzi o pierwszą jednostkę, którą tutaj mamy to tak naprawdę pierwszą jednostkę, którą możemy werbować już na samym początku, nic nie potrzebujemy wybudować dla tej jednostki. Są to chłopcy pikinierzy. Moim zdaniem jednostka dosyć dobra. Wrzucimy ją do klasy średniej z tego względu, że ta jednostka faktycznie coś robi. Nie jest to na zasadzie hołoty z Bretonii, która się bardzo szybko wysypie. No dyscyplina, obrona przed szarżą wszelkich wrogów, więc to jest bardzo dobre. Jeśli chodzi o tą równowagę yin i yang, no to tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy w miarę porówno, no to wtedy ta równowaga jest dobra. I jeśli mamy bardzo dobrą równowagę i mamy na przykład jednostkę Yin i Yang koło siebie, to otrzymujemy dodatkowe bonusy w Kataju, więc to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o tą pierwszą jednostkę, możemy zdecydowanie ją wrzucić do średniej. Jednostkę oczywiście kupujemy tylko na początku gry, no raczej w takim mid-game'ie, ewentualnie czasem w mid-game'ie jako takie mięso armatnie, żeby po prostu zapełnić w miarę szeregi, ale już na jakiegoś bardziej wymagającego przeciwnika nam ta jednostka raczej się nie przyda. Więc ląduje w klasie średniej. Kolejną jednostką to mamy nefrytowi wojownicy. Moim zdaniem mega potężna jednostka. Możemy ją werbować już na pierwszym tierze budynków. Bardzo szybko możemy ją werbować, bo to jest oczywiście jedna tura. Jak widzicie na statystyki ma mega dobre. I to jest jednostka, która bardzo mocno utrzymuje teren. Dodatkowo oni mają tarczę, więc mają ochronę przed, nie wiem, strzelcami różnej maści, jeśli oczywiście stoją na wprost. No oczywiście jak będą stali plecami, no to będą ich bardzo łatwo obijali, wtedy nie mają jakby tej dodatkowej obrony. Jeśli chodzi o tą jednostkę, ją można spokojnie rekrutować w początku gry, w mid game'ie, w late game'ie. To jest jednostka bardzo tania, bardzo szybka do rekrutacji, bardzo dobra jednostka, bardzo długo wytrzyma, więc zdecydowanie moim zdaniem do najlepszej wyląduje. Możecie się tutaj mega zdziwić, ale ta jednostka faktycznie jest bardzo dobra. Wykorzystanie tej jednostki, cena tej jednostki, rekrutacja, no po prostu mega zarąbista jednostka. Jeśli sobie zbudujemy z tej armii, znaczy z tej jednostki armię, możemy nawet na automacie większość walk wygrać, bo same statystyki, jeśli tam komputer sobie przeliczy, no są mega mocne, więc to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że ten ranking jest bardziej do kampanii zwykłej niż na jakieś multi na PvP, no bo na PvP to już jest całkiem inna zabawa, no bo tutaj musimy zwrócić już całkiem inaczej uwagę na niektóre rzeczy. Przeważnie raczej na PvP to się używa potworów, artylerii, no i wydaje mi się, że tyle. I bohaterów. A jeśli chodzi o tą jednostkę, zostawiamy w najlepszej. Kolejna jednostka też jest mega znakomita, też możemy ją rekrutować tak naprawdę w mid-game'ie, w początku, w late-game'ie. No tutaj musimy akurat mieć trzeci tier budynków, ale jeśli chodzi o tą jednostkę, ona jest przepotężna jednostka, więc na pewno warto ją rekrutować ile wlezie. Jest to bardzo dobra jednostka właśnie przeciw dużym wrogom, bardzo wytrzymała jednostka, też 80 pancerza, bardzo dużo obrony zwarciu, siła broni mega dobra. No tylko po prostu brać i rekrutować. Moim zdaniem mega potężna jednostka, możecie dać znać, co myślicie o tych dwóch jednostkach, które są już najlepszych, bo moim zdaniem się tutaj zdecydowanie ze mną powinniście zgodzić. No jeśli nie, to ja nie wiem. Kolejna jednostka to jest niebiańska smocza straż. Bardzo dobra jednostka, tylko tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tą jednostkę rekrutujemy dopiero na czwartym tierze budynku, więc raczej na początek gry ciężko taką jednostkę zrekrutować. Jeśli chodzi o samą jednostkę, jest w miarę dobra, świetna obrona właśnie przed szarżą, ale musimy zwrócić uwagę na to, że też tą jednostkę rekrutujemy już dwie tury. Koszt tej jednostki jest chyba dosyć większy ogólnie niż tych dwóch wcześniejszych. No więc wyląduje w klasie dobrej. Nie jest to naprawdę zła jednostka, ale do najlepszej wydaje mi się, że szkoda ją wrzucać. Ale jest też taka metoda, że możemy sobie zrekrutować te jednostki. Możemy zrekrutować sobie trochę artylerii, trochę strzelców. No i mamy naprawdę mega potężną armię. Więc tutaj można by się trochę wahać między tą jednostką, czy to jest najlepsze, czy nie. Ja osobiście wrzucam do dobrej z tego względu, że to jest jednak czwarty tier budynku. Jeśli chodzi o tych halabarników, których my mieliśmy wcześniej, mogliśmy zdecydowanie szybciej ich zrekrutować.
Ale kurczę, no mieszam się trochę, żeby jej faktycznie wrzucić do najlepszej. I wiecie co? Wrzucę do najlepszej. Jest to naprawdę mega potężna jednostka, która nadaje się do takiego mid-game'a, late-game'a i ta jednostka będzie robiła wszystko, co się tylko da. Jest to mega potężna jednostka i zasługuje moim zdaniem na najlepszą. Tutaj się trochę wahałem między tą dobrą, no bo tutaj ta jedna tura rekrutacji dłużej, no trochę gdzieś tam blokowała mnie. Ale tutaj też ta dyscyplina jest ciut większa niż te jednostki poprzedniej, no to dajmy ją po prostu do klasy tej lepszej. Tym bardziej, że mamy bardzo dużo w drzewku technologicznym, jak dobrze pamiętam, akurat do Niebiańskiej Straży bonusów. No to też będzie taki, powiedzmy, dla nich bonus, że mogą tutaj wylądować. No i drodzy, przechodzimy już do jazdy konnej pierwszej. Tutaj możemy ją zrekrutować w pierwszym jakby etapie gry, bo to jest pierwszotierowy budynek. Jeśli chodzi o kawalerię w Kataju, mam bardzo mieszane uczucia. Nie jest to moim zdaniem jakiś dobry sposób do grania tą frakcją, choć mogę się tutaj mylić, ale tych przeciwników, które oni gdzieś tam mają dookoła, to wydają mi się strasznie zbędna ta jednostka tutaj, ci chłopcy, znaczy chłopscy jeźdźcy, chłopcy. Premia szarży niby jest, jakaś prędkość jest dosyć spora, ale moim zdaniem to jest jedna z najgorszych jednostek Kataju, która jest możliwa. Jeśli to rekrutujecie dużej ilości, to po pierwsze automat was zniszczy. Poza tym w mid-game ta jednostka w ogóle nic nie zrobi, w late-game oczywiście całkowicie też nie, ale już nawet na samym początku gry ta jednostka może za bardzo nic nie zrobić i tutaj jest bardzo duży problem. Bardzo szybko ona się też rozlatuje. Dużo osób powie, że możemy ją wykorzystać na zablokowanie jakiejś tam artylerii. Okej. Tylko zwróćmy uwagę teraz na to, że jeśli gramy taki Imperia Nieśmiertelnych i wybierzemy obojętnie którego bohatera, mamy tam oczywiście 3 bohaterów, to żaden przeciwnik za bardzo nie ma tej artylerii. To jest tak naprawdę wtedy jednostka zbędna. Tam w większości walczymy na piechotę, ewentualnie czasem troszkę strzelców, ale jeśli chodzi o strzelców, to my w Kataju mamy bardzo dobre jednostki strzelające z bardzo dużym zasięgiem, więc ta jednostka jest po prostu zbędna całkowicie, jest bardzo słaba, nie przyda się w ogóle. Tak jak nazwane mięso armatnie, ale takie zdecydowanie mięso armatnie, taka powiedzmy hołota jak mamy w Bretonii. Kolejną jednostką tutaj mamy właśnie nefrytowi lansjerzy. Kolejna jednostka konna, oczywiście premia szarży 55, spory pancerza. Jeśli chodzi o rekrutację, no tutaj mamy 3. tier budynku, więc to też nie jest tak w miarę powiedzmy szybko, jeśli chodzi o rekrutację. Tak jak mówiłem wcześniej, no tutaj musimy zwrócić uwagę na granie, jak gramy na przykład Katajem, jak się powinno w miarę grać Katajem. Moim zdaniem ta jednostka, powiedzmy, możemy wrzucić do klasy złej. Może coś z tej jednostki faktycznie można zrobić, ale ja osobiście tych jednostek nie rekrutowałem, bo moim zdaniem ta strategia Kataju jest bardzo podobna do krasnoludów, że oni są bardzo defensywni i się po prostu bronią, bo mają wtedy bardzo dużą przewagę, jeśli chodzi o armię artylerii, o strzelców, jest tego dosyć sporo. Sami zauważyliście, że jednostek piechoty jest bardzo mało, bo mamy tak naprawdę, no można na palcach policzyć, mamy 4 jednostki piechoty, mamy jakieś tam powiedzmy potwory, no i tak naprawdę reszta to są sami strzelcy, jakieś, nie wiem, wozy rydwane z bonusami, na przykład z błyskawicami, z takimi pierdółkami. No więc moim zdaniem nie dam do najgorszej, bo faktycznie statystyki ma dobre, czas rekrutacji nie jest najgorszy, sam koszt rekrutacji też nie jest zły. Można tą jednostkę wykorzystać, ale to jest jednostka, którą można wykorzystać w bardzo rzadkich sytuacjach, więc damy ją po prostu do klasy złej, bo do średniej szkoda. No po prostu nie warto. Kolejna jednostka to jest bardzo ciekawa jednostka, z tego względu, że to są jeźdźcy na wielkich longmach. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem. Jest to jednostka oczywiście latająca, z bardzo dużą prędkością, z bardzo dużym pancerzem, dyscypliną w miarę do przyjęcia, ale bardzo dużą też szarżą. Posiadamy sporo bonusów dla tej jednostki, to jest też pancerz i tarcza, więc też mają jakby zasłonę na chyba strzeleckie trochę, ale nie wiem jak to będzie działać bardzo na tych latających stworzeniach. Jeśli chodzi o samą jednostkę, wrzucę ją raczej do klasy dobrej z tego względu, że sama jednostka jest mega dobra, tylko czas rekrutacji tej jednostki jest w bardzo późnym etapie, bo to jest 5-tierowy budynek, więc to jest końcowy budynek. Jeśli chodzi o budynek, no tutaj musimy zbudować tak naprawdę właśnie tą konnych, czyli musimy zrekrutować te wcześniejsze, możemy sobie wtedy rekrutować te wcześniejsze jednostki, więc tutaj za dużych bonusów nie ma w tym budynku. Tak jak mówiłem, te 2 jednostki to moim zdaniem się po prostu nie opłaca rekrutować, bo za dużo tym nie zrobimy. Ale jeśli chodzi o tą jednostkę tutaj 5-tierową, tą latającą jest bardzo dobra, może być bardzo dobra względem właśnie piechoty,
artylerii, strzelców, nawet bohaterów dosyć dobrze mogą, wydaje mi się, sklepać, więc możemy mieć duże zastosowanie tej jednostki. No gdyby ona była chociażby powiedzmy w czwartym, w trzecim tierzu do rekrutu, no to może byśmy tutaj mogli trochę bardziej ją wrzucić wyżej, ale sama jednostka jest nie najgorsza, więc wrzucimy do klasy dobrej. Kolejną jednostką to mamy latającą machinę wojenną, podniebna latarnia. Tutaj jeśli chodzi o tą jednostkę, jednostka wyłącznie latająca, smocze oko, strzał w ruchu, no okej. Zasięg jest w miarę spoko, ale ja osobiście nie przepadam za tą jednostką. Moim zdaniem to jest słaba jednostka, jest niewarta w ogóle rekrutacji. Wrzucimy ją do najgorszej, znaczy do złej, bo ona chociażby powiedzmy ma te obrażenia, możemy w miarę ją powiedzmy zrekrutować, ale też nie w takim szybkim czasie. Jest to z trzeciego tieru budynek. Ja osobiście bym tego raczej nie używał. Jest to jednostka moim zdaniem słaba, ale nie wrzucimy jej do najgorszej, bo faktycznie możemy chociażby dla tej samej równowagi, na przykład bojowej yin, i wtedy mamy jednostkę yang i spokojnie mamy jakiś dodatkowy bonus. Więc ta jednostka powiedzmy, że nie jest taka jakby najgorsza. Też mamy dosyć spory zasięg, mamy 30 amunicji, no jednostka jeśli zaczną w nią strzelać strzelce, no to bardzo szybko padnie, czy ewentualnie jakakolwiek jednostka w nią uderzy, no to jest trochę lipa. No ale możemy wrzucić do złej. Kolejna jednostka to jest moim zdaniem topowa jednostka, automatycznie ląduje w najlepszej klasie z wielu powodów. Jest to jednostka latająca, która ma bardzo obszerny strzał, bo to jest tak jakby flara takiego ognia leci, więc bardzo szeroki strzał, bardzo duża siła pocisków, bardzo duży zasięg, oczywiście bardzo dużo bonusów dla tej jednostki można wrzucić. 10 000 ona też ma życia, 80 dyscypliny, 80 pancerza. No jest to przepotężna jednostka. Jedyny minus tej jednostki, jeśli skończy jej się amunicja. No ale tak jest ze wszystkimi jednostkami strzelającymi. Jeśli kończy im się amunicja, no to tutaj jest już problem. Jeśli chodzi o tier, no to jest 5. tier budynków. Rekrutujemy ją 2 tury, jak dobrze pamiętam. Chyba nie da się tego skrócić jakby na turę, chyba że tam jak mamy już całe drzewko technologiczne, to może będzie taka możliwość, ale nie pamiętam, nie będę tutaj was cyganić. Bardzo potężna jednostka, wydaje mi się, że jedna z najlepszych jednostek, jeśli chodzi o latające jednostki, strzelające jednostki, artylerię, no jest bardzo fajna. Właśnie ten plus, że jest latająca, no to nie może, na przykład nikt nam na plecy nie wejdzie, jej nie zaatakuje. Skaweni nie przyzwią szczurów, jej nie zablokują, jeśli na przykład nasza armia gdzieś się tam przesunie do przodu. Bo jeśli chodzi o taką artylerię, którą mamy na ziemi, no to łatwo jest dorwać, tak? Możemy dorwać ją kawalerią, czymkolwiek szybko możemy zablokować. No jeśli chodzi o latające, no to tutaj musimy jedynie zwracać uwagę na jednostki latające, które mogą ją gdzieś tam dorwać. Ale jeśli chodzi o jednostki latające, ja osobiście zawsze budowałem też jednostki strzelające naziemne, więc wtedy jednostki strzelające naziemne mogą obronić spokojnie tą latarnię, latającą machinę. Moim zdaniem potężna jednostka, mam nadzieję, że się tutaj ze mną zgodzicie, jeśli nie, no to dajcie znać czemu. Kolejna jednostka to mamy łuczników, chłopcy łucznicy, moim zdaniem dobra jednostka, możemy ją wrzucić do dobrej, bez bardzo tania w utrzymaniu, bardzo dobra jeśli chodzi o ilość strzelców, 14 siły pocisków też spoko, słabe przebicie pancerza mają, ale jeśli chodzi o te jednostki naprawdę są dobre, tak jak właśnie ci z włócznią, tylko tutaj mamy tam różnicę, że ci łucznicy jeszcze w miarę mogą się powiedzmy przydać na takim początkowym midgame'ie. No a jeśli chodzi o chłopskich włóczników, to już raczej tutaj, czy tam pikinierów, to już raczej problem będzie na midgame'ie. To już wtedy zdecydowanie nefrytowi wojownicy będą dużo lepsi, bo po prostu będą lepsi, bo są twardsi. Jeśli chodzi o to, co oni tutaj mają robić, no dyscyplina jest faktycznie słaba, ale oni mają strzelać. No to jest jednostka strzelająca i moim zdaniem to jest zdecydowanie do klasy dobrej. Możecie dać znać, co myślicie o tej jednostce, bo tutaj mogą być różne sprzeczne, nie wiem, komentarze co do tej jednostki, a nawet mnie to szczerze powiedziawszy mega ciekawi. Kolejna jednostka to artyleria żelaznej nawałnicy. Powiem tak, raczej zła. Nie wrzucę do najgorszej, ale do złej zdecydowanie tak. Dlaczego? Ta jednostka ma bardzo mały zasięg, to ją bardzo przekreśla. Jeśli chodzi o siłę pocisków 32, nie jest naprawdę źle. Tych jednostek jest dosyć sporo, ale ja osobiście bym tego nie rekrutował przez wzgląd bardzo na ten zasięg. Jeśli chodzi na przykład o zabijanie bohaterów, zabijanie jakichś tam... Powiem tak, na potwory latające spoko. Jeśli chodzi o takich bohaterów raczej naziemnych, to tutaj już jest problem, bo jeśli będzie na jakimś koniu, rydwanie, bardzo szybko w nich zdąży wlecieć. Posiadają faktycznie te pociski przebijające,
ale ja bardzo patrzę na zasięg. Zasięg ma w większości największą rolę gra, więc akurat jeśli chodzi o te jednostki, można je faktycznie rekrutować w takim mid-game'ie. Jeśli chodzi też o tier, no to tutaj mamy tier drugi, więc w miarę szybko. Wiecie co, wrzucimy ich do średniej. No trochę mi szkoda ich rzucać do tej złej. No do średniej może faktycznie się nadają. Jest ich dosyć sporo, ale ten zasięg, no nie wiem, no, mam mieszane uczucia, ale do złej wydaje mi się, że szkoda byłoby ich rzucić. Mam nadzieję, że ze mną się tutaj zgodzicie akurat w tej kwestii. No faktycznie zasięg jest słaby, ale siła pocisków i leczebność też jest bardzo ważna, a mają dosyć dobrą. Kolejna jednostka to mamy kuszników, kusznicy nefrytowych wojowników, czyli to samo co tutaj ci, tylko po prostu są z kuszami. Zdecydowanie raczej najlepsza, tym bardziej, że jeśli chodzi o czas rekrutacji jest bardzo krótki, możemy już w drugim tierze rekrutować tą jednostkę. Moim zdaniem to jest mega duża zaleta, ta jednostka jest bardzo twarda, jeśli chodzi o walkę w zwarciu też w miarę sobie gdzieś tam radzi. Nie jest aż taka tragiczna, bym powiedział. Ale mają bardzo dobre przebicie pancerza, jak dobrze pamiętam, ale nie jestem 100% pewny, więc moim zdaniem bardzo dobra jednostka, warto jej dużo rekrutować w midgame, w początku gry, nawet w late powiedzmy, można tam trochę dorekrutować ich, żeby zaoszczędzić na takich dużo droższych jednostkach, więc zostawimy w klasie najlepszej. Kolejna jednostka to są po prostu kusznicy nefrytowych wojowników z tarczami. To jest ta sama jednostka, tylko tutaj mamy jakby dodatkowo tarczę, mamy lepszą właśnie obronę w zwarciu. Jest to potężna jednostka, tier do zbudowania to jest trzeci, czyli tak jak zwykli ci harabardziści tutaj. To jest też jednostka, którą można sobie gdzieś tam przemiennie rekrutować między tymi a tymi. No tutaj ja tak sobie nawet kiedyś bawiłem, że raz rekrutowałem tych, raz tych, tak jak po prostu gdzieś tam się trafiło. Bardzo dobra jednostka, też tura rekrutowania, moim zdaniem mega dobra. Warto rekrutować ile wlezie. Kolejna jednostka to jest jednostka, która może wywołać tutaj małe zdenerwowanie. Artylerzyści żurawia. Jednostka bardzo dobra z wielu względów, chociażby z takim względu, że posiadają tarcze, posiadają pociski przebijające. Jeśli chodzi o czas rekrutacji, nie jest nawet, bym powiedział, taki tragiczny, bo to jest trzeci tier budynku, więc powiedzmy taki mid-game spokojnie już można początkowy zacząć. Jeśli chodzi o te rekrutację tych jednostek, możemy też rekrutować w mid-game, takim późniejszym, w late-game też te jednostki się przydadzą. Z tego względu, że tych jednostek po pierwsze jest 32 w oddziale, 34 siły właśnie pocisków, bardzo dużo bonusów dla tych jednostek, ale sam zasięg 275 jak na strzelców robi bardzo dużą robotę. Wiadomo, tutaj musimy się ustawiać tak, żeby być albo wyżej tymi jednostkami, albo w miarę na prost. Nie możemy jakby strzelać z górki, jak na przykład kusznikami, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Ale jeśli chodzi o samą jednostkę, moim zdaniem jest bardzo dobra, ale wrzucimy ją po prostu do dobrej, bo no do najlepszej może by wykreślało ich faktycznie to, że musimy trochę manewrować tymi jednostkami, żeby dobrze się ustawić do strzału. Jeśli się już ustawimy do strzału, no to jest po prostu mordownia całkowita. No wybiją wszystko, co gdzieś tam będą mieli w zasięgu, ale no tutaj musimy uważać na tą jednostkę, dlatego nie wrzucę jej do najlepszej. Moim zdaniem to jest dobra jednostka, zastosowanie ma bardzo dobre, tylko trzeba uważać, żeby jej nie dorwali. A kolejna jednostka to są znowu niebiańscy, tylko tym razem smoczy kusznicy. Bardzo dobra jednostka, jest ona bardzo w wysokim tierze, bo jest akurat w 5. tierze do rekrutacji, mamy dopiero po tej rekrutacji tych, bo ci są w 4., ci są w 5. Ale bardzo ważna rzecz jest taka, że oni mają bardzo dobre statystyki, bardzo dużo pancerza, dyscyplina może jest nie za fajna jak na taką jednostkę wysokotierową, ale oni to są kusznicy, oni się bardzo dobrze nawet obronę wręcz mają, a czy w zwarciu, bo mamy 32, bardzo dużo pancerza, zasięg bardzo duży, bardzo dużo bonusów też dla nich mamy. Jak osobiście grałem, to oni mieli bardzo ładnie podbijane te bonusy i to są bardzo dobre jednostki. Rekrutujemy je 2 tury, chyba nie wiem, czy da się skrócić do jednej, ale chyba nie. Ale ta jednostka naprawdę jest bardzo dobra, mid-game'owa, late-game'owa, bardzo polecam zdecydowanie, więc akurat tutaj do najlepszej zdecydowanie pasuje. Kolejną jednostką to mamy taką powiedzmy w miarę nową jednostkę, nie jest to jakaś taka stara jednostka, to mamy onyksowe kruki. Tutaj mam trochę mieszane uczucia z wielu powodów, plus na pewno taki, że to jest drugotierowy budynek, więc w miarę szybko możemy wrzucić do klasy średniej, bo zastosowanie tej jednostki nawet by jakieś było, bo prędkości ma 90. Jeśli chcielibyśmy zablokować artylerię, a my osobiście byśmy nie mieli artylerii, no to faktycznie może się przydać ta jednostka. Pancerza ma nie za dużo, ale duża siła broni, bo aż 45 i samych jednostek jest 60,
więc zastosowanie faktycznie jest tej jednostki. No i co tu więcej mówić? No bardzo szybka jest straż przednia, no żywiołak, ma tam jakieś właśnie bonusy jako żywiołak. No, moim zdaniem spoko. Kolejną jednostką to mamy akurat nefrytowego lwa. Jeśli chodzi o tą jednostkę, jest w miarę świeża, nie jest to stara jakaś mega jednostka. Mamy tutaj oddech nefrytowego lwa, czyli w takim jakby stożku możemy sobie strzelać. Chyba 2 albo 3 strzały, już nie pamiętam, ale chyba 3 strzały były. Jeśli chodzi o tą jednostkę, możemy ją rekrutować tak naprawdę na 3. tierze, więc nie jest nawet aż tak źle. Ale czy ta jednostka jest na przykład w takim późnym midgame czy late game potrzebna? Moim zdaniem raczej średnio, jest dosyć taka średnia ta jednostka, więc jeśli jednostka jest średnia, to ląduje w średniej klasie, no po prostu tak jest. Jeśli gramy chyba tym nowym bohaterem, no to mamy chyba jednego tego lwa, jak dobrze pamiętam, akurat chyba nefrytowego. Raczej w takim początku, w midgame ta jednostka może mieć jakieś większe zastosowanie. Też posiada magiczne ataki, ale jeśli chodzi tutaj o zastosowanie raczej późny midgame, late game, to raczej się tego osobiście nie rekrutuje, więc zostawimy w klasie średniej i to będzie chyba najbardziej uczciwe dla tej jednostki. Kolejny lew, tym razem antracytowy. Jeśli chodzi o tego, mamy tutaj troszkę inny skill, bo mamy zwierciadło balistyczne. To jest na tej zasadzie, że jeśli strzelcy w niego będą strzelać, a on to odpali, no to te pociski wrócą w strzelców, czyli się po prostu odbiją od niego. Jeśli chodzi o rekrutację, no ten sam etap gry, jeśli chodzi o tego nefrytowego, czyli jest na tym samym poziomie. Wrzucę do akurat klasy średniej, bo to jest bardzo to same zastosowanie, co te wcześniejsze. Jeśli chodzi o statystyki, nawet nie wiem, czy w miarę nie są idealne do tego wcześniejszego, więc tutaj bardzo jakichś różnic nie mamy. Ja osobiście, tak jak mówię, raczej początek gry, delikatny mid-game, ale tak to raczej później przepada, ta jednostka całkowicie nie jest rekrutowana w ogóle. A tym razem kolejny i ostatni już lew tutaj. Tym razem niebiański lew. Jeśli chodzi o rekrutację, też na 3. etapie możemy go zrekrutować. Przerażający ryk, który ciąga trochę z dyscypliny, jak dobrze pamiętam. Możemy go wrzucić raczej do klasy średniej. Ja osobiście nie wiem, czy bym go rekrutował, choć ta prędkość jest dobra. Możemy wrzucić go akurat do dobrej, ale raczej bym go tak początek, ewentualnie midgame rekrutował. W późniejszym etapie raczej bym się chyba nie zdecydował na rekrutowanie tej jednostki, ale statystyki ma dosyć przyzwoite, bo ma szarży, ma prędkości, no dyscypliny mógłby mieć ciut więcej, ale też ma dosyć sporo pancerza, bo aż 80. Nie pamiętam ile jeśli chodzi o rekrutację, ale ten przerażający ryk może dosyć dobrze się przydać, jeśli chcemy zbić chyba dyscyplinę, bo wydaje mi się, że to dyscyplinę zbijało. Nie pamiętam ile, albo 6, albo 8 chyba. I dosyć spory był chyba ten obszar, bo było od 100 chyba do 200 metrów około, więc też dużo. Więc możemy, wydaje mi się, wrzucić do klasy dobrej, najwyżej mnie zhejtujecie. A tym razem mamy tutaj strażnika, oczywiście terakotowy strażnik. Bardzo mocna jednostka. Jedna z takich najmocniejszych jednostek, jeśli chodzi o potwory w Kataju. Można go, wydaje mi się, wrzucić do klasy najlepszej, bo to jest bardzo dobra jednostka na piechotę. Dużo pancerza, dużo przebicia pancerza, bardzo dobrze też sobie radzi z bohaterami, jak dobrze pamiętam, więc to też jest dosyć fajna rzecz. Na pewno, jeśli chodzi o rekrutację, to jest trochę późniejszy etap rekrutacji, bo to jest 5. tier. Więc tutaj no, musimy troszkę się poczekać na tego, na tą jednostkę, ale też posiada magiczne ataki, to jest bardzo dobra rzecz, bo wtedy niweluje jakby pancerz, raczej obrażenia, pancerz powiedzmy fizyczny, więc to jest bardzo duży plus. Zdecydowanie najlepsza klasa. A tym razem wielki księżycowy ptak. Tutaj mam trochę mieszane uczucia. Testowałem trochę tą jednostkę, bo za specjalnie dłużej nie rekrutowałem akurat po tym patchu, jak ona wchodziła. Powiem tak, ja bym wrzucił tą jednostkę chyba do, kurde, nawet do najlepszych. Wiecie dlaczego? Bo ona posiada 120 prędkości, jest cholernie szybka. Księżycowa flara, czyli ma tak naprawdę 3 razy do użycia wir. To przy niektórych walkach można naprawdę mega dobrze wykorzystać. Te obrażenia są dosyć duże, jak na taką jednostkę. Bardzo duża siła broni, bo aż 500. Magiczne ataki, ogniste ataki, no mega fajna jednostka. Jeśli chodzi o rekrutację, to mamy w 4. tierze, ale dodatkowo mamy tak naprawdę, co ja to chciałem powiedzieć, no wywołuje też terror, czyli standardowo, moim zdaniem dobra jednostka, może nawet niedoceniana przez niektórych, ale wydaje mi się, że dobra i raczej bym ją chyba nawet dzisiaj przetestował bardziej na PvP. A kolejną jednostką to już mamy taką artylerię, tutaj mamy akurat wielkie działo. Jeśli chodzi o wielkie działo,
Ja osobiście tego nie rekrutuję. Moim zdaniem to jest raczej średnia albo zła nawet jednostka. Nie pamiętam jak ze skutecznością strzelania tej jednostki, czy w miarę dobrze tam gdzieś trafiała. Na pewno na plus możemy wsadzić powiedzmy ten zasięg, więc wrzućmy ją akurat do klasy średniej, chociażby z tego względu na zasięg. Nie pamiętam jak ona strzela, czy ona ma dobrą celność, bo to jest bardzo ważne, bo jeśli by miała bardzo dobrą celność, no to spokojnie może nawet do dobrej mógłbym wrzucić tą jednostkę, ale z tego co gdzieś kojarzę, to ona chyba nie miała dobrej celności, nie przetestowałem jej akurat niestety, jeszcze w paru właśnie miejscach. Moim zdaniem chyba średnia ta jednostka, możemy faktycznie ją szybko zrekrutować, bo jeśli chodzi o rekrutację, no to mamy już w trzecim tierze, równo właśnie z tymi strzelcami. Ale chyba bym nie rekrutował tego, zdecydowanie nie. Kolejna jednostka to mamy kompas wojenny Wu-Xing. Chyba Xing. Tutaj można patrzeć na tą jednostkę dwujako. Dlaczego? Po pierwsze to jest jednostka, która ma czary, dwa czary. Mamy niebiańską błyskawicę i niebiańską kometę. Są to mega dobre czary, tylko że jeśli do tej jednostki się szybko dobiorą, to już jest problem. Wiadomo, że jeśli mamy magiczne rydwany, to staramy się raczej uważać na te jednostki i nie dać ich po prostu szybko załatwić, ale nie zawsze to może wyjść, więc tutaj musimy zwrócić też na to uwagę. Jeśli chodzi na granie, jaki styl się przeważnie gra katajem, to jednostka jest dosyć dobra. Osobiście wrzucę je do dobrej, tylko że czas też rekrutacji jest na czwartym tierze i tutaj mnie to trochę boli i teraz się trochę zastanawiam, czy faktycznie ona zasługuje na dobre, czy raczej zasługuje tak naprawdę na klasę tą średnią. Powiem wam tak, ja wrzucę ją do dobrej, chociażby ze względu naprawdę na te czary, bo te czary są naprawdę mocne i te użycia chyba tam były 3 i 2 użycia, więc też dosyć sporo. Wiadomo, że tam czas chyba odnowienia tych zaklęć to jest 60 i 90 sekund, jak dobrze pamiętam, ale mogę się tutaj mylić, ale przeważnie tak gdzieś jest na tych rydwanach magicznych. Wrzucę po prostu do klasy dobrej, a wy mi dajcie znać, co o tym myślicie, bo to jest bardzo taki sporny temat i tyle. Moi drodzy, przechodzimy do dwóch ostatnich jednostek. No, flara ognistego deszczu. No, co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? No, zdecydowanie przecież, że najlepsza. No, byłbym głupi, gdybym faktycznie nie wrzucił jej do najlepszej. Ale jest jeden minus tej jednostki, bardzo mało amunicji, bo tutaj mamy 12, a Johnka na przykład ma 20. No, jest różnica, jest, no. Jedynie co, Johnkę faktycznie rekrutujemy później, bo na 5. tierze, a tutaj tak naprawdę na 4. tierze. To też jest ważne. Jeśli chodzi o siłę pocisków, no tu jest chyba identycznie jak Johnka, nawet chyba zasięg jest też identyczny. Ale to jest jednostka mega potężna, warto ją rekrutować, tym bardziej do stylu gry Kataju ona idealnie pasuje, więc jeśli zrekrutujecie sobie to, trochę strzelców, trochę jakichś, nie wiem, halabardzistów, nefrytowych wojowników, to spokojnie przejedziecie po każdej prawie armii, jaką napotkacie. I tyle. Kolejną jednostką to tutaj mamy, proszę Państwa, taraban z Zahangu. Hangu? Co ta jednostka ma? Na pewno ma niezłomność, czyli ta jednostka się gdzieś tam nie poddaje. Na pewno daje to dosyć sporo bonusów ta jednostka, ale ja akurat wrzucę raczej do klasy dobrej. Może gdzieś to się tam faktycznie rekrutuje. Ja tutaj mam takie pół na pół. Na pewno plusem jest to, że ma aplikator równowagi plus 50. Równowaga właśnie yin-yang, czyli jest taka pośrednikowa. Moim zdaniem da się tą jednostkę wykorzystać. Jest to raczej jednostka, którą się w takim mid-game i late-game rekrutuje, bo też rekrutacja tej jednostki jest na troszkę takim powiedzmy średnim etapie, bo to dopiero na 3. etapie możemy to zrekrutować. Ja czasem miałem powiedzmy tą jednostkę w armii, może nie aż tak często jakbym chciał, ale po prostu gdzieś tam była przydatna, faktycznie coś tam dawała, tym bardziej, że ma niezłomność, więc może spokojnie stać przy oddziałach i nie ucieknie, no dopóki jej po prostu nie zabiją, nie? Jeśli chodzi o jednostki, to mamy omówione wszystkie. Teraz przejdziemy do kolejnego kroku jakby tego rankingu. Pokażę wam, jakie armie na przykład możemy rekrutować, ale zrobimy to po prostu, no zobaczymy jak to wyjdzie, bo chciałem to zrobić w 2 etapach, ale może akurat uda się w jednym, więc zobaczymy za chwilę. Dobrze, moi drodzy, teraz zobaczycie, jakie armie akurat tutaj budowałem. Jeśli chodzi akurat tutaj, zaczynałem, walczyłem w większości z jaszczurami, więc te też armie były bardziej nastawione tak naprawdę na jaszczury, ale one też sobie radziły tam ze skawenami, z innymi gdzieś tam frakcjami bez problemu. Jeśli chodzi o armię, na przykład tu macie już taki late game, bo tu już set natura jest, więc tutaj musimy też na to zwrócić uwagę. No tutaj mamy bardzo dużo tej właśnie niebiańskiej straży, dużo z tych strzelców, bo to jest bardzo ważne, akurat tutaj jest podniebna ta, nie wiem czemu zrekrutowałem, no może po prostu mi się tak klikło. Tutaj bardzo dużo właśnie takich armii halabardzistów, chłopcy pikinierzy, to jest armia taka dosyć tania, budżetówka, żeby też, no bo jak zobaczycie tutaj mamy utrzymanie armii 7000 prawie, no tu mamy 3,5, no to jest tak naprawdę połowa.
A tutaj może potrzebowałem, żeby jakieś tam śmieciowe armie podobijać, no to zrekrutowałem akurat coś takiego. Tutaj macie akurat takie jednostki, widzicie, to są jednostki z pierwszych, tak naprawdę pierwszych i drugiego tieru, więc to są bardzo słabe jakby jednostki względem budynków, że nie potrzebujemy faktycznie jakby dużych budynków, żeby rekrutować te jednostki, tak, bo tu mamy pierwszy, drugi, ewentualnie jak tu byśmy mieli halabardzistów, to byłoby z trzeciego tieru. I jak możemy rekrutować jednostki, jak najlepiej rekrutować te armie. Tutaj mamy też, widzicie, takie słabe jednostki, ale tu mamy akurat tych wrzuconych z tego względu, że to jest obrona miasta, ta armia jest tylko do obrony miasta, więc może być z tego tutaj złożona. Tutaj mamy akurat taką armię wypadową, mamy tu też akurat kawalerię z tego względu, że tutaj są mroczne elfy i one mogą faktycznie się przydać na takie widma, bo ta kawaleria spokojnie by tam gdzieś na widma dała radę, a widma mają no, ukrycie, więc tutaj mogliby nas bardzo szybko poobijać, więc to też jest ważne. Ale jaką armię na przykład rekrutować na początku? Zrekrutujmy sobie na przykład lorda. I teraz tak, jeśli chodzi o początek, no na początku możemy przeważnie mieć powiedzmy te trzy jednostki, tak, tutaj te strzelające, więc akurat rekrutujemy sobie powiedzmy trochę tego. Możemy zrekrutować sobie, jeśli już możemy, to troszkę tych jednostek, ewentualnie po prostu idziemy w kuszników tych i tych. Możemy sobie na przykład zrekrutować, nie wiem, jeśli mamy faktycznie elfy jakieś do pokonania, to można zrekrutować jeden chociażby oddział tego. Jeśli chodzi tutaj o rekrutację, czy ja bym rekrutował te antracytowe lwy? Tutaj bym raczej się skupił raczej na tych jednostkach, chyba że jeśli na przykład komputer, przeciwnik ma jednostki potworów, to żeby strzelcy mogli spokojnie gdzieś tam strzelać, no to zrekrutowałbym raczej takiego lwa, który by utrzymywał powiedzmy na troszkę na dystans te potwory, ewentualnie kawalerię, a żeby łucznicy spokojnie mogli wykończyć sobie tam te jednostki, no bo wtedy to jest wygodniejsze. Jeśli chodzi już o taki mid-game'owy etap, no bo tutaj możecie faktycznie sobie pomieszać te jednostki, może wziąłbym trochę niebiańskich, wziąłbym zwykłych halabardzistów, to może bym też mógł zrekrutować, ale tutaj raczej już byśmy uderzali w trochę inne jednostki. Jeśli byśmy mieli dostęp już do flar, to zdecydowanie flary. Jeśli byśmy mieli na przykład dostęp do tych jednostek tutaj, do drzonki, to zdecydowanie drzonka na już takim późniejszym mid-game, late game zdecydowanie się sprawdza. Tak samo jednostki strzelające, czyli niebiańscy kusznicy by musieli się też pojawić w armii, ewentualnie jedna na przykład, albo max dwie jednostki tych jeźdźców na wielkich longmach, z tego względu, że wszystko zależy od wroga i przeciwnika. Jeśli chodzi o mid game, late game, to już przeważnie na mapie jest wyjaśnione, jeśli sobie wejdziecie w dyplomację, kto ma jakąś siłę, tak? Tu mamy kult rozkoszy, czyli mamy elfy na bardzo wysokim poziomie, tu mamy na przykład wyrocznie Tenesha, Zincha. Tu będzie hejt za to, sorry. Więc jeśli chodzi już o przeciwników, to musimy budować bardziej armię pod przeciwników. Są armie, które są uniwersalne, czyli możemy zrobić coś takiego, ale teraz taka ważna rzecz. Jeśli chcielibyśmy zabić Kairosa, czyli tego tutaj na dole, to ta armia mogłaby być słaba na niego, z prostego względu. Tam jest tyle magii nawalonej, że oni by po prostu nas zmietli. Nie zdążylibyśmy im nic zrobić i ta armia na przykład już się przed nimi za bardzo nie obroni, ale jeśli byśmy walczyli na przykład z jaszczurami, no nie wiem, z kim tutaj możemy walczyć, nie wiem, z królami grobowców, no to te jednostki już dosyć dobrze się sprawdzą i możemy gdzieś utrzymywać ich na dystans i po prostu obijać artylerią, tymi właśnie drzonkami, strzelcami i już dużo jest łatwiej. Tak samo na przykład zastosowanie na elfy. Na elfy spokojnie by sobie gdzieś tam poradzili. Jeśli chodzi na przykład o chaos, czyli grać na przykład tym Katajem, akurat którego gdzieś tam konfederację podpisałem, no to tutaj mamy, akurat to są armie komputera, więc też możecie gdzieś zauważyć, że są jakieś takie różne mieszanki, ale nawet nie ma źle, bo tutaj chociażby mamy drzonkę, bo to jest główny bohater, on chyba otrzymuje, jak dobrze pamiętam, tą drzonkę na początku. No patrzcie, jakie ma bonusy akurat do niej, no 900 siły ataku, jednostka latająca, która ma taki rozstrzał, 100 dyscypliny akurat podbite, więc tutaj naprawdę ta jednostka jest mega potężna, ale tutaj akurat ich nie zbudował. Na pewno warto zwrócić uwagę na mid-game'owy, late-game'owy, że te jednostki, które są akurat 4 tutaj u góry, to są bardzo ważne jednostki, bardzo potężne jednostki i sprawdzą się w każdej bitwie. Warto też zwracać uwagę na te budynki unikatowe, bo na przykład podnoszą, nie wiem, statystyki tych jednostek, co jest bardzo ważne, naprawdę. Jeśli chodzi o technologię, żeby tam jeszcze wam troszkę gdzieś tam pomówić, tutaj technologicznie jest różnie. Tu mamy na przykład zasięg dla tych smoczych, to jest spoko rekrutować. Bardzo trzeba się skupić na pancerzu, zdecydowanie na pancerzu. Pancerz, dyscyplina, ewentualnie zasięg.
To są 3 najważniejsze rzeczy, które powinniście się skupić na armiach akurat moim zdaniem Kataju. No widzicie, tutaj komputer nawet sobie zrekrutował powiedzmy jakichś tych terakotowych dosyć sporo, samych strzelców i to też jest dobre rozwiązanie, bo oni tak naprawdę przyjmą całą tą armię na klatę, a reszta sobie gdzieś tam wystrzela, powybija i to jest bardzo fajne zastosowanie, jeśli chodzi o armię. Warto też rekrutować tych czarodziejów, bo oni mają, po pierwsze mają właśnie ten amplifikator równowagi, co jest ważne i poza tym czarodzieje są dosyć mocni tutaj w tej grze, więc no jeśli gramy przeciwko komputerowi to zdecydowanie warto, a jeśli gramy na multiplayer no to tutaj już można mieć różne jakieś te zastrzeżenia i no takie myśli. Tutaj możecie też pooglądać na przykład komputer, co buduje za jakieś armię. No tutaj jest taka mieszanka, no wszystkiego jest po trochu. To jest też nie najgorzej, ale ta kawaleria moim zdaniem za dużo zdecydowanie. No i te flary znaczy te działa moim zdaniem zbędne. Raczej bym to wymienił zdecydowanie na flary. Tu już idzie taka dosyć ciekawsza armia. Tylko tutaj mamy znowu problem, że mamy te podniebne właśnie latarnie. Moim zdaniem one nie są naprawdę dobre. No zdecydowanie raczej bym uderzał w coś innego. Więc to też jest bardzo ważne. I co? Wydaje mi się, że tyle. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie jakiejś jednostki, jakiegoś budowania armii, dajcie znać w komentarzach, to wam wypiszę tak bardziej szczegółowo i zdecydowanie tak precyzyjnie względem już pytania. Dzięki mega za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego. Cześć!